główna różnica między naszymi sklepami spożywczymi a amerykańskimi, to jest dla mnie w jakości opisowej, prostując na planszach, pokazywanie korzyści takiego produktu, bo na przykład jeżeli mam wyspę z ziemniakami, to mam kilka rodzajów ziemniaków, mam napisane do czego one są, z czym je warto zestawić i tak dalej, czyli ta komunikacja, czyli coś, co nie ma udziału jeszcze sprzedawcy. Czyli moją rolą jest pomóc przedsiębiorcy oznaczyć tak swój sklep spożywczy, żeby regały mówiły, komunikowały. Czy ktoś powie, że to jest upierdliwe? Tak, ale to warto i do tego zachęcam. Klienta interesuje korzyść. Jego interesują, co ja z tego będę miał, jaka ma to dla mnie korzyść i jak fajny jest ten sklep. Kiedy opowiadałem, że kolory żółte często powiększają optycznie, to była taka uwaga bardziej dla konsumentek, dla pań, bo wiecie, czasami panie uważają, że dana część ich ciała jest zbyt duża, to wysłuchajcie, nie zakładajcie na tą część żółtej po prostu garderoby. Po czym stał facet i mówi, panie Marku, a żółte majtki mogę mieć? Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Jak to ująć w słowa? Teksty na stronę, slogany reklamowe. Ostoja copywritingu. Drodzy widzowie, Wywiadownia Gospodarcza, kolejny odcinek, a dzisiaj naszym gościem jest barwna, kolorowa postać, dr Marek Borowiński. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry, Witamy, cześć. Marku. Właściciel firmy Shop Doktor oraz autor książki Doktor Kolor. Zgadza się. Marku, może zacznijmy od tego, w jaki sposób zaczynałeś karierę. Czy od początku chciałeś być, czy byłeś handlowcem? Nie, absolutnie. Słuchajcie, moją pasją to były absolutnie kolory i psychologia koloru. Ja jestem absolwentem liceum plastycznego, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w której również doktorat robiłem, tak? Z psychofizjologii widzenia i z komunikacji wizualnej. I tak naprawdę rozpoczynałem swoją pracę z handlem, z projektowaniem, czyli projektowałem tapety, tekstylia. Słuchajcie, zastanawiałem się, jak zrobić dobry projekt, żeby on się sprzedał. Nie tylko, żeby on był dobry, bo ładny, tylko żeby się sprzedał. I tutaj od strony osoby, która projektowała, zacząłem poszukiwać, dlaczego ludziom podoba się ten kolor albo inny. Czy chcą mieć pościel lub tapetę we wnętrzu w tej barwie czy w innej. I bardzo mnie interesowało właśnie to, w jaki sposób można to potem sprzedać. Również na studiach miałem zajęcia w pracowni komunikacji wizualnej, czyli coś, co już do sklepów bardzo pasuje. Jestem osobą, która się znakomicie czuje jedną nogą w designie, a drugą w sprzedaży. Często dla wielu firm staje się trochę takim łącznikiem, znaczy tłumaczę, co agencja chciała powiedzieć szefowi firmy, a co szef chciał przekazać agencji, dlatego się idealnie czuję pomiędzy designem a Excelem sprzedażowym. I to jest takie moje miejsce, w którym naprawdę znakomicie się czuję, pomagając wielu firmom. Jesteś takim łącznikiem pomiędzy branżami troszeczkę. O tak, dlatego, że jedna wymaga specyficznego języka, druga też. To jest chociażby w przykładach, kiedy przygotowujemy komunikację wizualną dla firm, dla marek, dla sklepów i kiedy trzeba przekazać projektantom, w jaki sposób coś ma być, czy powstają wytyczne. I teraz projektant chce użyć swojego najlepszego, jakby całego entourage, wiedzy z talentu, ale on używa, żeby coś było piękne. Dla mnie sklepy to są te, które sprzedają, niż te, które są ładne. I w cudzysłowie ładność jest narzędziem do budowania efektu sprzedażowego w sklepie. Dlatego ja jestem trochę takim nietypowym, jeżeli chodzi o wykształcenie, natomiast bardzo synergicznie rozumiejącym, co się dzieje w przestrzeni sklepów. Także początek Shop Doktora to przede wszystkim psychologia koloru, komunikacja i to, jak działa umysł, bo zawodowo zajmuję się psychofizjologią widzenia, czyli tym, jak nasz mózg, a dokładnie oczy, instrumenty, które mamy tutaj pomiędzy uszami, czyli mózg, rozpatrują wnętrze, przestrzeń, jakich narzędzi używać, żeby to wnętrze było przyjazne. Czyli jakby to jest to takie spektrum działania, można powiedzieć śmiało, miękkie kompetencje. Tu też architektura też się w tym zawiera. Oczywiście cała przestrzeń, dlatego że my odbieramy przestrzeń, wiesz co, na poziomie tych 3 wymiarów i czujemy odległości, perspektywę, złudzenia optyczne. Jedne nam bardzo pomagają w sprzedaży, drugie nie, chociaż
chociażby kolor żółty, zawsze optycznie wszystko powiększa. Plakaty sprzedażowe są żółte. Ja pamiętam, że będąc podczas premiery swojej książki w Empiku, opowiadałem Dr. Kolor, kiedy opowiadałem, że kolory żółte często powiększają optycznie. To była taka uwaga bardziej dla konsumentek, dla pań, bo wiecie, czasami panie uważają, że dana część ich ciała jest zbyt duża. To mówię, słuchajcie, nie zakładajcie na tą część żółtej po prostu garderoby. Po czym stał facet i mówi, panie Marku, a żółte majtki mogę mieć? Mówię, okej, dobra, zostawmy, ale wykorzystał wiedzę. Więc, więc jakby ta psychologia koloru i oddziaływanie barwne jest fascynujące, tym bardziej, że w różnych krajach jest różnie. Ja pamiętam swoje doświadczenie, ponieważ miałem przyjemność pracować w grupie kolorystów we Francji, w Paryżu, przygotowując międzynarodowe trendy w kolorystyce wnętrznej. Tam na przykład rozpatrywaliśmy, słuchajcie, które kolory farb kupują mieszkańcy Francji, Hiszpanii, Włoch, a które Polski. Okazywało się, że nasze kupują zupełnie inne, mieszkańcy naszego kraju kupują trochę inne farby do wnętrz. Mówię o masowo. Nie mówię o trendach, które my oglądamy w poradnikach, w magazynach wnętrzarskich, tylko mówię o tym, jakie mamy statystyki zakupu farb spółek. Czyli już tak bardzo przechodzimy z kolorów na twardy Excel znowuż i się okazywało, że my jednak kupujemy, wiecie co panowie, zdecydowanie bardziej cieplejsze kolory, bo mamy chłodniej, a w basenie Morza Śródziemnego jest cieplej i oni kupują nieco chłodniejsze kolory. I przygotowywaliśmy tam portrety klientów. To dla jednej dużej międzynarodowej sieci dekoracyjnej miałem przyjemność wygrać właśnie taki casting na bycie stylistą w projekcie międzynarodowym. Więc tych doświadczeń kolorystycznych jest olbrzymia ilość i wszystko zaczęło się, wracając do waszego pierwszego pytania, właśnie od pasji, jaką jest kolor i psychologia koloru. Wiesz co, to gratulacje w ogóle tej wygranej, bo to jest świetne wyróżnienie i wiem, że jesteś nie tylko we Francji, ale i Stany, więc bardzo szeroko i bardzo światowo pomagasz różnym firmom, różnym sieciom, globalnym bym powiedział. Wiesz co, i to jest fascynujące i to, o czym powiedziałeś, to ja sobie to od razu zwizualizowałem i też przyszła mi taka myśl, że to pierwsze wrażenie, tak jak człowiek na człowieku robi tylko raz, to takie odniosłem wrażenie po twoich pierwszych słowach, że ten sklep, czy to wnętrze, ekspozycja, którą ty eksponujesz i pokazujesz, czy koloryzujesz ich kolorami, barwami, to też robi pierwsze wrażenie tylko raz. Czyli jeśli wejdziesz i ten początek się zacznie ciekawie, czyli szczerze to nawet wiem, co to jest merchandising, czyli układanie tych różnych produktów. Ja raczej to kojarzę z tym, że firmy, obojętnie jakie spożywcze, próbują wepchnąć się na półkę, która jest raczej na wysokości wzroku, bo jest najczęściej widoczna, ale ty mówisz w ogóle jeszcze głębiej o tych rzeczach, o których kompletnie sobie nie zdawałem sprawy, więc na pewno też pokażemy zdjęcia, z którymi przyszedłeś do nas dzisiaj i pokazałeś chociażby eksponowanie jabłek, które pokazują, jakiego są rodzaju i to naprawdę przechodzi znowu z koloru. Słuchaj, Amerykanie są w tym, bo ten rynek, ja miałem przyjemność tam przez rok pracować dla amerykańskich sklepów spożywczych, dla różnych i oni są fenomenalni, jeżeli chodzi o komunikację POS, to jest point of sale, tak zwane spolszczone angielskie, czyli POSy. Popularne, czyli POS, wyjaśniające są wszystkie plansze reklamowe, tudzież telewizory, które nam znajdują się w przestrzeni. Czy do tego zaliczamy cenówki, informacje o promocji, o wyprzedaży, o opisie danego artykułu, czyli konsumenci powiedzieli zwykłe tabliczki, to nazywamy POSami. I Amerykanie, słuchajcie, są mistrzami absolutnymi. Nie dość, że część warzywniaka, którą my nazywamy, u nich jest to produkt jest bardzo duża. To znaczy tam jest jedna wyspa na przykład lub dwie wyspy tylko z jabłkami. Mamy jedną wyspę z rodzajami różnymi ziemniaków, jedną wyspę z cebulą, ich różnymi rodzajami, więc ta wielkość warzywniaka w zwykłym sklepie przeciętnym jest olbrzymia. To wracając do tej planszy, którą pewno teraz widać na zdjęciu, jest pokazane jakby jabłka, które mają od słodkiego po bardziej kwaśne. I znowuż to jest bardzo proste, ponieważ jest to odbicie tego, jak działa mózg, czyli psychofizjologia widzenia. Mózg bardzo lubi pisma obrazkowe. Tu już nie chodzi o badania, bo to jest dawno potwierdzone, ale przede wszystkim o to, że w procesie widzenia działa, słuchajcie, prawa półkula. Ona jest pierwsza w procesie widzenia. Ona mówi, bach, podoba mi się, to mówi, ty lewa, weź se przeczytaj. To trochę, i oczywiście to w pewnym uproszczeniu, ale po to, żebyśmy wiedzieli, jak to działa. Chodzi o to, że prawa półkula lubi ładny obraz, lubi grafikę, nie znosi liter.
Czyli jeżeli ja mam grafikę, którą właśnie było widać, czyli z tymi jabłkami i rozumiem buźkę uśmiechniętą i buźkę skwaszoną, czyli jabłka kwaśne, to ja to rozumiem i wtedy zaczynam czytać. To podobnie działa, jeżeli byśmy przeszli, słuchajcie, do sklepów internetowych, gdybyśmy napisali w sklepie internetowym dostawa 24H. Jeżeli ja to napiszę tylko literkami, a nie zrobię do tego samochodu z zegarem 24H, to mózg człowieka, klienta przed ekranem telefonu albo komputera słabiej to odbiera. Będzie chciał uciec po prostu. Tak, dlatego że pierwsze w procesie widzenia jest prawa półkula. Ona lubi infografikę i prawidłowe stosowanie, to też tutaj dla odbiorców waszego kanału, to jest taka ważna rzecz, żeby wiedzieć, że zawsze działa to w ten sposób, że pierwsza musi być grafika, a potem rozwinięcie semantyczne i językowe i grafika przyciąga do czytania. I Amerykanie są mistrzami w tych wszystkich grafikach. My się śmiejemy, że w pewnej sieci z łukami ktoś mówi, że kawa ma być podpisana, że jest za gorąca lub taka, ale oni mają zupełnie inne podejście, inne doświadczenie konsumenckie, inne tak zwane customer experience, czyli samo doświadczanie sklepu. To totalnie inaczej wygląda. Chcieliśmy się też skupić na samej nazwie w ogóle Shop Doktor i kiedy i w jakich w ogóle przypadkach ten sklep potrzebuje właśnie konsultacji. Takiego doktora. Takiego doktora. Nazwa powstała kiedyś któryś z klientów podrzucił i mówił, nie, no ja potrzebuję jakiegoś shop doktora, sam to użył i zapytałem, czy mogę użyć i tak powstała nazwa. To w ogóle Super. jako anegdota. Kiedy sklep potrzebuje doktora, lekarza sklepu? Wtedy w paru przypadkach. Pierwszy to jest wtedy, kiedy idzie bardzo dobrze, czyli trzeba sprawdzić, co się dzieje w tym sklepie, zobaczyć też, jak wyglądają inne sklepy w otoczeniu, żeby wiedzieć, jaki jest potencjał lub jakie są zagrożenia. To jest jedna rzecz. Kolejnym etapem jest wtedy, kiedy odczuwamy lub widzimy moment, w którym albo spada sprzedaż. Oczywiście to jest bardzo różnie. Sieci mają bardzo dobrą analitykę, czyli analizują, kiedy mamy średni paragon, jaka jest jego wielkość i przechodzimy do sklepów, na przykład, które w Polsce są właścicielami prywatnymi sklepów, mają tak zwaną miękką franczyzę, czyli jakąś część towaru biorą od głównej hurtowni, od danej marki, pod której jakby szyldem widnieje sklep spożywczy, to oni bardzo często nie analizują, nie wszyscy, bo znam takich, którzy analizują, nie analizują średniego paragonu. Nie wiedzą, ilu klientów też było, tak? To jest też gdzieś tam, niektórzy jeszcze zeszyt prowadzą. To jest nasza rzeczywistość, ja ciągle jakby pracuję na rynku ze sklepami i wiem, jak to jest. Z drugiej strony już naprawdę niewielu będzie analizowało ilość linijek na paragonie fiskalnym, czy tak naprawdę ile znajduje się w koszyku średnio produktów, czyli ja wtedy widzę, że jeżeli na przykład z powodu inflacji średni paragon mi idzie do góry, a mam na przykład spadającą ilość, to tak naprawdę wiem, że tylko ceny podrosły, a jest mniej produktów. A jeżeli już średni spada, jest mniejsza ilość produktów, to znaczy, że klienci w ogóle mniej kupują, znaleźli sobie tańsze zamienniki i muszą wtedy się zastanowić, czy ta analityka pomaga. I teraz część osób na przykład jest nieświadoma, kiedy jest potrzeba. A propos o to, co zapytałeś, tak? Kiedy powinien ktoś przyjść? Właśnie wtedy, jeżeli ktoś robi analitykę, wie wcześniej, a część z przedsiębiorców przychodzi wtedy, kiedy po prostu brakuje środków lub są parę miesięcy na minusie, więc to jest bardzo różnie. U nas to bywa też od branż. Jedne są bardzo zaawansowane, do takich należy na przykład branża spożywcza, a są branże, które mniej liczą, mniej analizują po prostu. I ta cena paragonowa może być myląca w ogóle. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Dlatego dla mnie jest też ważne przy analizie ilość linijek tak naprawdę na paragonie. Czy jest to szynka, czy kiełbasa, czy masło, to jest dalej jedna linia, ale mając taką statystykę za rok, ja mogę sobie sprawdzić, ile tak naprawdę u mnie sztuk produktów ktoś kupuje, bo co z tego, że tak jak rozmawialiśmy, paragon rok do roku wzrósł, a ilość mi zmalała. I to już powiem, niewiele firm robi, więc jeżeli tutaj widzowie, zwrócę się, macie takie sklepy, spróbujcie to zrealizować, to jest bardzo ważny element, jak nie to nawet policzcie to na piechotę z 1 miesiąca, warto to zrobić, bo niektórzy mówią, ojej, ja wiedziałem, że jest źle, ale kurczę, Marek, powiedziałeś, jest naprawdę, dopiero zobaczyłem to. I chodzi o tą świadomość, więc punkt spotkania ze mną jest punktem świadomości właściciela. To jest bardzo często w naszym biznesie w sklepach niezależnych, bo sieci mają analitykę, mają działy, mają specjalistów i one jak już się zwracają, czy coś to wiedzą wtedy w odpowiednim momencie, tak one to przewidują. Wiesz co, bo ja mam wrażenie, że te sklepy właśnie takie rodzinne, bym powiedział, czyli właśnie nie sieciowe, trochę zanikają i zastanawiam się, czy one zanikają właśnie dlatego, że ci duzi gracze
ich, że tak powiem, z rynku wykupują albo wypychają, czy to jest kwestia niewiedzy, o której ty mówisz, bo no znam trochę też tą sieć, znam trochę też w ogóle branżę całą spożywczą i dotykałem ją z różnych stron i starych takich PSS-ów i SPOM-ów i tak dalej, takich sklepów wiejskich bym powiedział też, gdzie tam kompletnie, wydaje mi się, nie ma takiej świadomości, ten zeszyt jest dalej na Zeszyt porządku jest dziennym, grany. on jest dalej w Ale grze. zeszyt, żebyśmy mieli jasność, on bardzo dobrze funkcjonuje i to, czy mamy duże miasta, czy małe, to nie jest tylko w małych, funkcjonuje w dużych. To zupełnie z innego momentu i z innego jakby powodu będzie wynikało. Wiesz co, spodobało mi się to, co powiedziałeś, że sklep powinien sprzedawać, a nie tylko ładnie wyglądać. To bardzo jest takie amerykańskie właściwie bym powiedział, a nie polskie, bo ta praktyka taka w Stanach wydaje mi się czymś naturalnym i to w jaki sposób oni sprzedają, w jaki sposób jest serwis pokazywany. Moim zdaniem ten serwis jest najlepszy na świecie. Wydaje mi się, że każde pieniądze, każdego dolara, którego się wyda w Stanach, ty czujesz radość wydania z tych pieniędzy, a u nas To jest potwierdzenie tego, że dobrą decyzję wybrałeś. Dokładnie. Tak, Dokładnie. jest różnica, każdy, kto będzie tego słuchał, może powiedzieć, no tak, ale to latał sobie do Stanów, teraz rok pomieszkał i będzie zgrywał Amerykańca. Nie, czysto obiektywnie, jako i shop doktor, ale jako i osoba, która na rok przeprowadziła się z rodziną, czy z żoną, z synem i z naszym psem do Stanów, wygląda to zupełnie jednak inaczej. Wejdźmy do sklepu spożywczego, w którym jesteśmy i zacznijmy sobie od samej jakby obsługi. Kiedy dochodzimy do stoiska z wędlinami i mięsnego, to jest to stoisko, to teraz też będzie widać bardzo fajnie na zdjęciach, które ma ladę z wędlinami, nie płaską, tylko ma 1, 2, 3, 4 półki. Czyli w ogóle asortyment jest duży. W większości sklepów kupujemy mięso albo wędliny za numerek. Czyli podchodzę, biorę numerek, trochę jak u nas w banku lub w instytucjach. Po co to jest? Po to, że ta lada jest 4, 5, 6-krotnie dłuższa niż w polskich sklepach i jeszcze mamy 3-4 półki, więc tego asortymentu jest powielokroć więcej. Po co to jest? Po to, że ja w tym czasie mogę zrobić inne zakupy, ten numerek się wyświetla i jest wywoływany. Druga rzecz, każdego obsługuje jeden sprzedawca, który chodzi ze mną od tego miejsca lady do tego i do tego, czyli wtedy lada nie stoją klienci i jej nie zasłaniają, bo nie musimy stać, wiecie, my w rzędzie w kolejce, tak? Jedna osoba za drugim. przeszkadzać wzajemnie. Nie chcemy przeszkadzać, to jest po pierwsze. Po drugie, coś co jest tą, jeżeli biorę, proszę o tą szynkę i się zastanawiam między tą a tą, to jest i wypisz, wymaluj w każdym sklepie. Jest pytane, czy ja chcę spróbować, przetestować, bo nie wiem, czy chcę bardziej słodką, a może mniej słodką szynkę. Jak ktoś powie, ojej, tak to tam funkcjonuje. Mówimy o rynku, tak? Nie o tym, czy mi się to podoba, czy nie. To jest rynek. I wtedy pani daje, nie dość, że w rękawicy, to jeszcze w oddzielnym papierku spakowany plasterek wędliny do spróbowania. Kolejnym etapem jakby inicjacji w kupowaniu wędlin jest to, że pani się pyta, jak ma być grubo, cienko czy średnio, trochę tak jak stek ma być wysmażony. No i wtedy mówimy, że na przykład, nie wiem, średnio pokrojone i pani dla upewnienia kroi pierwszy, zanosi i mówi, czy to ma być ten i my kiwamy. I to jest standard. Ten proces, ktoś powie, trwa, ale to tak wygląda. Mówię o kupowaniu wędliny nie wiem, na kanapki po prostu, nic nadzwyczajnego. Więc jest to zupełnie inne podejście. Poza tym większość plasterków jest przekładanych dodatkowo również w przypadku sera żółtego, co ma znaczenie, dlatego czasami jak jedziemy samochodem, jest ciepło, to mamy taką, jakbyśmy nie przełożyli plasterkami, bym powiedział taką breję, może nieładnie. No, ale tak jest. po prostu, tak? A tam jest to przekładane. Inaczej się do tego podchodzi i klient jest najważniejszy. Sprzedawca jest wpatrzony w was. On jest zachwycony. Czy on ma dobry, zły dzień? To tak jest. Ta obsługa jest całkowicie inna. I to doświadczenie bycia w takich sklepach jest zupełnie inne. Ludzie się na ciebie patrzą, uśmiechają. Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś ci nie uśmiechał. Dwa, ty nawet nie zakładasz, że tak nie będzie, jak już chwilkę się tam mieszka, dlatego, że wszędzie to dotyczy ludzi, którzy są uprzejmi na parkingu, którzy są uprzejmi jako sąsiedzi, z którymi mieszkasz wokół. Jest to inne otoczenie. Oczywiście znajdziemy też takich, którzy tacy nie są. To jest, Oczywiście, Tu jakby jasne. o tym mówi Nie ma co statystyka. generalizować. Tak. Wiesz co, bo ja patrzę na to, że jesteśmy już dawno po przemianach. Minęło 30 lat. Większość ludzi wyjeżdża za granicę.
Ja mam takie spostrzeżenie, szczególnie jak tam jadę i wracam. Ja nie uważam, że tam jest wszystko lepsze od naszego. Absolutnie tak nie jest. Uważam, że wiele rzeczy jest fajniejszych nawet u nas. Ale patrzę na to z perspektywy takiej, że mam wrażenie, że jak wchodzę u nas do sklepu, obojętnie, że on jest spożywczy, czy jakiś odzieżowy, czy jakikolwiek inny, to ja mam wrażenie, że ja muszę się ładnie ubrać do tego sklepu, bo ja muszę zasłużyć na atencję tych ludzi, żeby ktoś mnie zechciał w ogóle obsłużyć. Tam mam takie wrażenie, że ci ludzie rozumieją, pracując obojętnie, czy podają ci jedzenie, czy są kelnerem, czy są sprzątaczką, czy są w sklepie spożywczym, czy są w sklepie odzieżowym, ci ludzie rozumieją, że oni otrzymują pieniądze dlatego, że ty jesteś zadowolony i dzięki temu mają co jeść. U nas no właśnie jest to, co powiedziałem, że musisz się ładnie ubrać, żebyś zasłużył na obsługę. Powiedz mi, z twojej perspektywy, z twoją wiedzą, masz doktorat, potrafisz to poukładać w tych sklepach. Powiedz mi, czy my w Polsce jesteśmy w stanie zmienić trochę tą mentalność, żeby nie musieć zasługiwać na porządną obsługę? Wiesz co, bardzo dobre pytanie. Odkąd powróciliśmy po tym rocznym pobycie z 1,5 miesiąca temu, ciągle się nad tym zastanawiam, ono do mnie trafia jako moje customer experience w Polsce, to po pierwsze. Po drugie, jestem zachwycony tym, że nikt naprawdę w sklepie wieczorem w dużym nie zwróci uwagi na osobę w listopadzie, która przyszła w szlafroku, nałożyła sobie na piżamę szlafrok i pani ma te papiloty zrobione, czy jak to się tam nazywa, nakręcone wałki, o właśnie, włosy na wałki, tak? I nikogo w ogóle nie przeszkodza. Ona jest tak samo fantastycznie obsługiwana, jak wy byście panowie wchodząc w waszych eleganckich garniturach tam a propos ubioru weszli i nikt nikogo nie zwraca uwagi, czy z tobą jest coś nie tak. Coś, co na pewno odróżnia, to, że będąc w lokacji ktoś się pyta, jak się czujesz i tak dalej, ale nie ma jednej rzeczy, czyli jeżeli ktoś tutaj w Polsce jest zmęczony, tam też ludzie równie ciężko pracują, bo to jest kraj, w którym się bardzo dużo pracuje, jest inny system ubezpieczeń i tak dalej, nie ma cmokania i ciumkania na klienta, jakkolwiek ktoś brzmi i No mówi tak to jest, językiem potocznym. Nie ma takiego... No dobra, już cię obsłużę. Tak, Szybko. nie dawaj. ma czegoś takiego. Tam sprzedawca może tak jest, że gra swoją rolę od początku do końca, ale kiedy wychodzi z zaplecza, staje się sprzedawcą. On rozumie, że on jest na antenie. On rozumie, że on jest na żywo. Oczywiście każdy z nas znajdzie przykłady, które na pewno potwierdzą odwrotnie, ale w masowej... o zasadzie. Chodzi o zasadę. Ja byłem bardzo zszokowany. Pamiętam, jak pakowałem swoje zakupy z dużego wózka do bagażnika. Bardzo mi się spieszyło i tym swoim wózkiem, chcąc zawieźć go do miejsca, gdzie się te wózki odprowadza, tak trochę raptownie wykręciłem i zajechałem drogę gościowi, który też przewoził wózek i bardzo się też spieszył. I on powiedział, słuchaj, wiesz co, to ja ci wezmę ten wózek, odprowadzę za ciebie, bo widzę, że ty się spieszysz. I my z żoną, ups, co się stało, nie? U nas byłoby to trochę inaczej, Coś się każdy tu sobie dopowie, ale po prostu, no to mnie na przykład szokowało, będąc już tam ileś miesięcy i to są tego typu rzeczy. Pytanie, czy u nas może się to zmienić? Ja na to patrzę trochę szerzej. Jakby ktoś mnie zapyta, jaka jest różnica chociażby w funkcjonowaniu, to jeżdżenie samochodem jest tam bardziej spokojniejsze. Separacja, odległości pomiędzy autami są dużo większe. Okej, oni nie są sprawni w parkowaniu, jak my Polacy, tu na pewno jesteśmy 100 razy No ale lepsi. zderzak jest do uderzenia tam, Tak, tak, U tak. nas, kurczę, ryska, nie? Tak, natomiast jakby u nas jest większe wymuszanie, takiego lekkiego wymuszanie jakby wszystkiego, co jest możliwe. Wymuszenie lekkie pierwszeństwa, niby miał odległość, takie to. Tam bardziej cię przypuszczą. I ja myślę, że patrząc na to głębiej, jest to pewnego rodzaju mentalność. Czy to się zmieni? Odpowiem inaczej. Mieszkając na jakimś tam osiedlu w mieszkaniu, kiedy paczki przychodzą z jakiejś tam sieci, gdzie zamawiałem w internecie, to one stoją pod domem i nikt ich, pomiędzy tam płotów nie ma w większości. Ja nie mówię o centrum, o downtown, gdzie są i strzelaniny, gdzie są i gangi. I to też jest, nie ukrywajmy tego, bo to funkcjonuje. Natomiast jakby byłem bardzo zaskoczony, że jeżeli mieszkając w jakimś kondominium, w mieszkaniu, w apartamentowcu, jeżeli moja paczka stała na zewnątrz, to widzę, że ją sąsiad wstawił, ale nie dlatego, żeby ktoś jej nie ukradł, tylko żeby deszcz na nim nie padał, jeżeli w ogóle, tak? I to jest zupełnie, więc jakby właśnie. to mentalnie działa kompletnie inaczej i to doświadczenie w sklepach jest zupełnie inne, nie mówiąc o sposobie reklamacji. Każdy produkt możesz oddać. Nie ma z tym problemu. Tam, jeżeli chcesz coś kupić, to wiesz,
U nas jest to jakby dobra wola i bardzo dobrze, że sklepy to robią i świetnie, natomiast tam możesz to oddać, jest zupełnie innego Czy rodzaju klient jest na doświadczenie. pierwszym miejscu, za każdym razem. Mam Wiesz co, wrażenie. klient jest na pierwszym miejscu, ale inaczej jest budowana też komunikacja w sklepie, te posy, czyli tak zwane tabliczki reklamy, one są wszystkie pod klienta. Przede wszystkim zaczynamy tam wielkim warzywniakiem, czy taką częścią, która nas informuje, że w sklepie jest świeżo, przyjemnie, miło. Potem bardzo często z warzywniaka mamy coś, co widać teraz na zdjęciu, mamy stoły, gdzie możemy sobie jedzenie nabrać i na przykład jest to tam bar sałatkowy za $8,99 za funt, bo tam mamy inne trochę jednostki i sobie możemy nabrać, czyli mamy możliwość zjedzenia. Dużo osób żywi się w sklepach spożywczych, nie dlatego, że zjada spółek, tylko że po prostu kupuje sobie te rzeczy i po wyjściu z kasy najczęściej jest jakiś róg, miejsce, 2-3 stoliki, gdzie możesz zjeść to. I to jest dość naturalne w bardzo wielu sieciach, więc to doświadczenie jest zupełnie inne. Mogę sobie kupić zupę gorącą, którą wlewam do pojemnika i jest obojętnie jaki jest to rodzaj. Dla kasjera jest tą informacją, ile ma policzyć wielkość pojemnika, a nie rodzaj zupy, po prostu. Także w ogóle jest to Ma być inaczej. to proste. Ma być proste. Oni dużo kupują jedzenia takiego food to go od razu do zabrania. Gotowego. Jest to zupełnie inne doświadczenie. Ekspozycja cukiernicza w sklepach jest niesamowita. Oni zupełnie inaczej kupują tony tego jedzenia i to jest też fascynujące, jaka jest komunikacja, informacja 2 za 1, 3 za 2. Jeżeli byśmy przeszli do bardzo amerykańskiego produktów, czy typu steaków, czy jak Polacy mówią steaków, tak, troszeczkę zmieniając ten angielski, to funkcjonuje tak, że tam na przykład rodzajów mięsa i jeżeli mamy lodówkę czy zamrażarkę z mięsami, to u nas nie znajdziesz komunikacji post, czyli mówiąc kolokwialnie przekładki, że słyszysz, że to mięso jest takie, takie i takie, a tam znajdziesz oznaczenia, czyli takie trochę przekładki, jak mamy na półkach na przykład z piwem czy z czymś, że jest to mięso o takiej zawartości, albo jest to mięso koszerne, albo jest to mięso od Amiszów, co jest bardzo ważne i tam pismo obrazkowe ma o tyle znaczenie, że nie wszyscy posługują się językiem angielskim, bo bardzo jest popularny język hiszpański, tak? Weźmy, że jest to kraj wieloetniczny. W związku z tym to zupełnie inaczej funkcjonuje. I ta komunikacja post, te przekładki, te napisy, te elementy powodują, że to się znakomicie sprzedaje. Tego jest Łączy bardzo ludzi dużo. tak naprawdę. Łączy prawda? ludzi, wiesz co, albo cię informuje o benefitach, o których nie miałbyś pojęcia. To jest na przykład niesamowite. Regał, na którym się sprzedaje takie w opakowaniach foliowych przekąski mięsne do alkoholu, na przykład ma obok narysowane rodzaje win, białe lub czerwone kieliszki z winem, do którego pasują. może pasować, czyli jest inna komunikacja. To jest wszystko jest ułatwione, zrobione, podane. Tam będąc osobą, która nie zna języka, znakomicie się zorientujesz w smakach, w rodzajach i tak dalej, nie mówiąc o ilości i szerokości asortymentu, tak? One są olbrzymie. To już co, patrząc z twojej perspektywy wielu krajów i doświadczeń, które masz, to powiedz mi z perspektywy oczywiście też eksperta, to czy nasze galerie handlowe są na poziomie europejskim? Jeżeli byśmy przeszli do naszych galerii, szczególnie w dużych miastach, to tak, są na bardzo europejskim i na bardzo światowym poziomie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o zwykłe sklepy, bywają one często tekturowe, paździerzowe, spora część sklepów ma stare typy regałów. Weźmy pod uwagę, że u nas w kraju wszystko się zmieniło, to znaczy, że powstały nowe budynki, sieci budują nowe obiekty, jest nowa architektura, zamawiają nowe regały, nowe wyposażenie, nowe lodówki. Tam jest duża część starych lodówek, starych rzeczy. A co to znaczy właśnie regał starego i nowszego typu? A już ci mówię, to jest taki regał, który ma przede wszystkim 30-40 lat w Ameryce. Jakbyś próbował, bo regały są zazwyczaj demontowalne jako półki. Jakbyśmy spróbowali je zdemontować, to już byśmy nic z nich nie złożyli, bo regały są modułowe. Stare też typy regałów były kiedyś inne, podobnie tak jak i w sklepach, czyli to były regały, które miały półkę bardzo głęboką, czyli one wtedy były magazynowe. Dzisiaj sklepy, które mamy zarówno w Europie, jak i w Stanach, używają, czy tak jak jest sieć w Polsce bardzo popularna, Zielone też używa wąskich regałów z krótką półką. A gdybyśmy chcieli otworzyć dzisiaj sklep taki spożywczy, czy mógłbyś podać jakieś takie podstawowe czy fundamentalne nawet zasady, którymi należałoby się kierować, żeby miało Żeby to się nie powodzenie? potknąć.
Słuchajcie, przede wszystkim zależy od formatu, dlatego że w Polsce mamy kilka formatów. Są to bardzo duże sklepy, które niekoniecznie teraz są aż tak popularne, my z nich korzystamy. Mamy dyskonty, mamy sklepy, bym powiedział, 200-300 metrów, które czysto biznesowo z wyliczeń z Excela bardzo są efektywne, ponieważ maksymalnie wykorzystują tak naprawdę przestrzeń sklepu do podstawowego asortymentu. Może nie wypełniają, bym powiedział, całego spektrum ofertowego, ale jednak są. Z takich reguł to jest na pewno otwarty układ sklepu, czyli kiedy wchodzę, to musi mieć coś świeżego przybite, czyli na pewno ta strefa warzyw, owoców to jest bardzo ważne. Dlatego to jest istotne oświetlenie. Najgorzej jak sklepy mają za dużo oświetlenia, bo nas oczy bolą, tak? I tego jest za dużo. Bardzo często dobre oświetlenie jest wtedy, kiedy mamy wokół troszeczkę ciemniej, to znaczy podłoga szara, ściany w stonowanych kolorach, ale nieco ciemniejszych. Po co to jest? I na pewno rekomendacja regały nie białe, a szare. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja doświetlam taki regał, na którym stoją produkty, to szary kolor pochłania światło, a wtedy produkt wychodzi. On się staje takim, wiecie, królową zamieszania, najważniejszym elementem w całym sklepie. To jest bardzo piękne. Kolejna rzecz, odpowiedni podział, komunikacja, dobranie asortymentu. Polskie sklepy też, chociaż nie, pod Lublinem mam takie sklepy, które serdecznie pozdrawiam, które to robią, czyli amerykańskie sklepy spożywcze bardzo mają dużo jedzenia gotowego, które same produkują. Czyli tam na przykład, jeżeli chcemy zrobić sobie wesele, to catering nie zamawiamy firmy cateringowej, tylko w sklepie spożywczym, tak? Nasze sklepy też potrafią, polskie w Stanach, produkować, czy na przykład robić wesele na 800 osób, jeśli zamawia w sklepie spożywczym, a nie na sali. Na sali jest obiad i tak dalej. Do tego oczywiście dochodzą czy góralskie, czy tradycyjne jedzenie, deska, wędlin i tak dalej, ale to zarówno z wyrobami cukierniczymi, czyli mamy bardzo dużą część catering, jest inna specyfika, inna oferta. Na pewno bym tutaj to wprowadził, ponieważ to jest taka szansa, gdzie do sklepów zawsze przychodzę i mam szansę coś kupić. Czasem będę klientem prywatnym, który postoi i kupi, nie wiem, wołowinę czy schab i sam coś zrobi w domu, a czasami nie mam na to czasu i kupuję po prostu, słuchajcie, swój czas, kupując gotowe jedzenie. Bardzo często w wielu sklepach, to co powiedziałem, możesz kupić sobie jedzenie i taka cena takiego obiadu, w którym masz mięso, 2 surówki, ryż bądź ziemniaki, to jest 5,99, więc jest to niewiele, tym bardziej jak na Stany. Nie wiem, czy nawet przeliczając u nas by to nie wyszło, słuchajcie panowie, korzystniej, tak? Natomiast jest to bardzo popularne i znam sklepy w Polsce, które postanowiły otworzyć na zapleczu kuchnię, robią profesjonalną garmażerkę. Mam takie, z którym pracowałem właśnie w okolicach Lublina, Chełma i w Zgorzelcu, które robią własną garmażerkę i klienci wręcz czekają, bo mówmy się, czasami niektórym z nas nie chce się gotować, po prostu a w innym momencie się chce i te sklepy znakomicie wtedy funkcjonują, łącząc jedno i drugie. Taką kolejną rzeczą, na co u nas nie wiem, czy będzie rynek, to się trzeba by zastanowić. Amerykanie, kiedy na przykład mają dostawę arbuzów, one tam są pyszne, bo one są albo z południa Stanów, albo z Meksyku. Bardzo często je kroją w kostki lub przygotowują w plastikowych opakowaniach jako produkty, powiedzmy, ala dietetyczne, czyli takie zestawy. Czy chcę powiedzieć, że bywa cała lodówka, która jest stworzona z tego, że część pracowników sklepu spożywczego na zapleczu kroi banany, arbuzy, ananasy, pakuje, jakby robi własną produkcję. To jest oczywiście, tam też jest coś w rodzaju sanepidu, czyli inspektor od zdrowia i oni robią produkcję, czyli codziennie rano jest oddzielna sekcja pracowników, którzy przygotowują świeżo pocięte owoce w takich plastikowych, byśmy powiedzieli, jak mamy sorbety, czy tego typu napoje w modnej sieci kawiarni, to dokładnie o takie opakowania plastikowe chodzi i tym od rana jest wypełniana cała lodówka. Czyli na to jest klient, jest oferta, więc jest to zupełnie innego rodzaju podejście i w zależności co jest potrzebne, tak to jest robione. Więc idąc tym tropem, oferta na pewno garmażeryjna, która by uzupełniła klientów, którzy w Polsce nie mają czasu, to na pewno szeroki asortyment i oczywiście profesjonalna obsługa klienta. To możemy wygrać z tym. Na pewno też wyroby, które są lokalne, od lokalnej cukierni, od lokalnych dostawców. Chleby, przyznam, że mieszkając w aglomeracji Chicago, to i Amerykanie chleby kupują w polskich sklepach, dlatego że po prostu wiedzą, że nasze są najlepsze, tak? Tym bardziej często sporo, a część z nich, właścicieli sklepów, sprowadza mąkę. My mało może o tym wiemy, ale i sklepy amerykańskie, i sklepy polskie w Stanach bardzo często mają własne piekarnie. Ten chleb jest pieczony od początku przez piekarza właśnie w sklepie, tak samo jak i ciasta, więc jakby sporo wyrobów
I jest to wykonywane. Do tego w wielu sklepach jest kucharz i jego zespół, którzy pracują nad potrawami. Więc Wow. to jest trochę standard, to nie jest, słuchajcie, niezwykłość, tylko to jest forma standardu, więc do jedzenia inaczej się podchodzi, dlatego że tam wszyscy kupują wszystko na wynos, nie gotują. To już taka anegdota, pamiętam jak kiedyś chcieliśmy sprzedawać zakwas na żur, to Amerykanie pytali, czy to już można włożyć do mikrofalówki. My nie, bo się zatrujecie, oni jakby inaczej funkcjonują. To nie są matki Polki, które wiedzą jak ugotować, czy babci, które doskonale widziały, więc jest zupełnie od innej strony, jest konstruowane doświadczenie. Bardzo dużo proponują ci do testowania. Oczywiście w COVID-zie nie było to możliwe, teraz jest, ale jest zupełnie innego rodzaju oferta. I tam wyjeżdżam na przykład 6-7 obiadami do domu, gdzie ktoś sobie mrozi, zostawia i ma produkty uzupełniające, pomijając, że wielkość wózka zakupowego koszyka jest większa, ale to też wynika z tego, że przeciętna amerykańska lodówka to są nasze zwykłe 2 chude lodówki. No właśnie. To też weźmy pod uwagę. A jaką przyszłość widzisz przed takimi hipermarketami, bo na przykład twórca paczkomatów przewiduje, że one znikną, więc paczkomaty już się szykują do takiej transformacji, przy czym nie wiemy, czy ta przeczucie, czy ta kalkulacja jest właściwa. Wszystko zależy, ponieważ nie zawsze wszystko możemy kupić w paczkomatach. To jest też związane, oczywiście powstają też paczkomaty z urządzeniami do chłodzenia i one powodują, bo jednak spora część środków, rzeczy spożywczych nie może być przechowywana i nie może być jakby przerwany ciąg chłodniczy. Więc jakby tutaj jest coś, co powstrzymuje. Oczywiście są takie rozwiązania. Moja opinia jest taka, że będzie to się znakomicie uzupełniało. Widać to absolutnie po rynku amerykańskim, na którym to nie wiem, co skrzyżowanie, co obieg handlowy, co plaza, jest zawsze coś do jedzenia. Zarówno do zjedzenia na miejscu, albo na wynos. Oferują to sklepy i świetnie jeszcze działa jedzenie na wynos, ale również zakupy z amerykańskiej sieci typu Amazon, tak, gdzie wszystko znakomicie funkcjonuje zarówno. Więc ja uważam, że to będą rzeczy, które będą się przenikały trochę tak jak w Omnichannel. Ja myślę, że my bardzo dobrze czujemy się idąc i coś kupując, ale czasami, kiedy nie chcemy lub nie mamy możliwości, lub jesteśmy, nie wiem, przeziębieni, czy chorzy, chętnie odbierzemy coś, co przyjedzie, tak? To jest kwestia jakby wygody i potrzeb. Natomiast nie jestem za tym, żeby definiować, że coś zniknie. Myślę, że nie zniknie, bo potrzebujemy. Sklepy wypełniają coś, co jest bardzo ważne. Ja to obserwowałem też w Stanach. Mianowicie sklepy wypełniają potrzebę kontaktu społecznego z ludźmi, tak? Czyli że ktoś idzie i porozmawia, tak? A jeżeli już mówimy też trochę o polskich sklepach, tam w Stanach też wypełniają taką potrzebę, że dużo osób starszych, które nie mają rodziny. Rodzina jest albo w Polsce, albo w innym stanie, albo w innym mieście i on nawet przyczłapie się do tego sklepu, żeby porozmawiać, tak? Bo to jest ta potrzeba. Więc ja uważam, To jest już taka biologiczna potrzeba. społeczna, bo ja potrzebuję być przynależny, bo zobaczcie, w pewnym wieku, kiedy pracujemy, jesteśmy aktywni, ja nie pójdę do sklepu spożywczego porozmawiać, bo ja mam na co dzień mnóstwo spotkań, konferencji, kongresów i szkoły. Odpocznę, ale są osoby, które tego nie mają, więc myślę, że będąc aktywnym zawodowo, mając poczucie przynależności do pracy, do grupy, do zespołu, my się czujemy dobrze, a to jest jedna z podstawowych potrzeb też psychologicznych, więc dużo osób też te potrzeby realizują, zarówno w Polsce, jak i tam. Nic się nie zmienia, czy jest to ta półkula, słuchajcie, czy jest to zupełnie inna półkula. Też jedzenie nie jest taką funkcją stricte po prostu odżywczą. Nie, tym bardziej, że tam jeszcze to jedzenie ma wiele smaków. Weźmy pod uwagę, że my możemy skorzystać z restauracji japońskiej, włoskiej i to jest znakomite jedzenie. Często ktoś mówi, że w Stanach jest słabej jakości jedzenie. Jeżeli chodzi o kuchnię etniczną, to jest bardzo dobrze, bo tam mamy prawdziwych Włochów, którzy wyjechali z ich kraju rodzimego i tam gotują i robią to z pasją, chcą ugościć. I kuchnie etniczne, tak, możesz mieć ochotę na grecką, oczywiście u nas też, tak? Tylko jednak tam ta walka o klienta, o to jedzenie, bo tam naprawdę to skrzyżowanie jest coś, co jest wokół jedzenia, wokół twojego doświadczenia są. Są też sklepy, w których możesz sobie na przykład kupować, to jest zupełnie inny customer experience, to jest sieć Amazon Fresh, w którym możemy kupować poza tradycyjnym wózkiem. Mogę połączyć swoją aplikację telefonu z wózkiem i kiedy ona się łączy na ekranie, od razu są na wózku naszykowane są papierowe torby, żebyś ty się już nie męczył, tylko one są już włożone. Wow, i super. teraz podjeżdżam pod regał, nie wiem, biorę jedną rzecz czy drugą i wózek mi skanuje. To znaczy, że wokół obrębu wózka są kamery i skanery, które skanują i pokazuje mi się ten produkt na ekranie i na liście.
Następnie idę dalej, biorę różne rzeczy. Na przykład jeżeli wezmę butelkę na przykład białego wina, czy tam napoju dozwolonego powyżej 18 roku życia, to od razu do niego mi się pojawia informacja, że możesz kupić sobie żurawiny albo orzeszki. One się znajdują, tak jak w pewnym popularnym szwedzkim sklepie, alejka numer i tutaj. Czyli doradcą staje się wózek jako system. Możesz oczywiście robić w tym sklepie normalnie tradycyjne zakupy i tak wędrujesz. Jeżeli na przykład, nie wiem, wezmę za dużo oliwy, to mogę tą oliwę wyjąć i wózek wtedy jakby wycina to z listy, tak? Odhacza to, że ja to wyjąłem. Szkoda, że tego u nas nie ma, bo tego u nas nie spotkałem nigdzie. Są firmy, które produkują inteligentne wózki, znajdują się w Polsce, produkują to też tutaj pod Warszawą, świetnie sobie radzą, pokazują to na międzynarodowych targach, chociażby Euroshow w Düsseldorfie, byłem na ich stoisku w tym roku, widziałem, bardzo fajne i oni to też stworzyli, to już edycję wcześniej pokazywali, bardzo też ciekawy produkt. Tam jest to dopracowane, ponieważ to nie jest oferta, tak jak tutaj dla różnych sklepów, gdzie wózek jest od razu kasą, tylko to jest oferta właśnie sieci, którą wymieniłem tam w Stanach. I kiedy nakupisz tych rzeczy, przejeżdżasz, bo tam jest taka specjalna zielona alejka dla nich, przejeżdżasz, to jest skasowane, czyli z karty ci już pobrało i ty zabierasz te zakupy, czyli nie masz wkładania i wykładania na taśmę i z taśmy z powrotem do torby, tylko na ciebie czekał wózek, torby, do których włożyłeś, przejeżdżasz tą alejkę, gdzie następuje ściągnięcie pieniędzy, środków z karty i zabierasz tę torbę, czyli raz jest to tylko, tak? Jest to zupełnie innego rodzaju doświadczenie. Jeszcze większe ułatwienie. W większości korzystają z tego młode osoby, które potrzebują, a jeżeli potrzebujesz pochodzić i tak dalej i jakby tradycyjnie to zrobić, to tak jest to też możliwe, bo jeżeli kupujesz alkohol, no to w Stanach możemy kupować powyżej 21 roku życia, więc trzeba zeskanować swoje ID, tak, czyli na przykład amerykańskie prawo jazdy, bo wtedy cię wózek jakby, kasjer w wózku cię przepuści dalej, bo normalnie trzeba okazać przy kasie. Jasne. Tak. Znaczy wiesz co, powiem szczerze, że uważam, że to jest genialne rozwiązanie, ma dużo zalet, ale też chciałbym, żeby w przyszłości nie było tylko takich elektronicznych kas, tak jak wracają oldschoolowe płyty winylowe, które mają drugie życie, uważam, to chciałbym, żeby jednak była możliwość pójścia do tego sklepu i z wielkim uśmiechem spotkanie takiego kasjera, który po prostu cię fajnie obsłuży i możesz zamienić słowo, więc chciałbym, żeby chociaż jakaś część tego została, ale może to jest niemożliwe, nie wiem, może ta... Wiesz, akurat Amazon Fresh robi to tak, że oni na przykład mają to właśnie podzielone, możesz mieć takie i takie. Druga rzecz, a propos powiedzieć o kasjerze uśmiechniętym, to też popatrzmy na to, że tam w Stanach są sklepy, my często mówimy, a że ktoś u nas siedzi na kasie. Weźmy pod uwagę, że w Stanach nikt nie siedzi na kasie. Kasjer obsługuje na stojąco. Wszystkie sklepy spożywcze w Stanach Zjednoczonych są zaprojektowane, że obsługa stoi, kiedy my jesteśmy. Czy ktoś z naszych widzów zapyta, czy nie ma tam krzesła? Nie ma, przez całą zmianę nie ma krzeseł. Kasjer pracuje na stojąco, żeby mieć kontakt twarzą w twarz z obsługą. W ten sposób obsługuje i jest też różnica zawsze, chyba że na wyraźne klienta życzenie nie, to zawsze pakuje nam produkty. Ale to prawda, to faktycznie. Lub jest osoba ekstra dodatkowo, szczególnie która pakuje ci dodatkowo. Są to studenci, są to osoby czasami z ośrodków, w których mamy osoby, które w jakiś sposób jakby są, bym powiedział, niepełnosprawne, ale mogą ten zawód wykonywać i być aktywne i one to pakują. Super. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ktoś cię gdzieś obsługuje na siedząco. Żaden punkt obsługi klienta, żadna kasa. Starasz się... Fajnie. Także to jest zupełnie innego rodzaju doświadczenie. Trzeba wziąć pod uwagę, że ci ludzie bardzo ciężko pracują w sklepach. Jest to wymagająca praca, bardzo ciężka, tym bardziej, że w sklepach spożywczych wokół jest właśnie kuchnia, mrożnie, przygotowanie cateringów. To jest jakby to, co się dzieje na zapleczu takiego amerykańskiego sklepu spożywczego, to jest jakby nie do porównania, co jest u nas. Oczywiście, jeżeli byśmy powiedzieli, to jest wszystko tak. Nie jest wszystko fajne, bo na przykład zarówno swoje pieniądze od klienta czy od pracodawcy otrzymujesz w postaci czeku, który musisz później wpłacić do banku. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest zwykła karteczka, na której jest wypisane trochę tak kiedyś był pasek z pensją, ile ktoś zarabia, trzeba go zanieść do banku, wpłacić i środki są dopiero po 24 godzinach. Czy jest to zacofane? Tak bardzo i dla osób, które przyjeżdżają z Europy i mają tyle systemów
systemów płatności, w których funkcjonują. No Polska To przoduje. ja w banku absolutnie tyle razy, co tam byłem, to nie byłem w Polsce w ciągu 8 lat, ile tam byłem w ciągu roku pobytu i mieszkania. Nie mówię o pobytach dziennikarskich, kiedy przyjeżdżałem, nagrywałem programy, ale takich, gdzie funkcjonujesz, płacisz podatki, masz zezwolenie na pracę, wizę ekspercką, etc. i funkcjonujesz, to jest zupełnie inny system. Część osób również za prąd i za gaz w swoich domach wypisuje czek, wkłada do koperty i wysyła do takiej instytucji. Więc to są rzeczy, karty działają kredytowe, jak Państwo jedziecie, to polecam, to w ogóle nie ma problemu, to działa, ale chcę, żebyśmy wiedzieli, że jest tu zupełnie inny system. Więc pod kątem technologicznym tutaj ten polski system BLIK, to rozumiem, jeszcze się w Stanach nie zadomowił. My jesteśmy bardzo rozwinięci Bardzo, technologicznie, bardzo. internetowo. Weźmy pod uwagę bardzo dużo dzisiaj sieci sklepów spożywczych, robi zamówienia chodząc z takiego urządzenia, my na to mówimy jako GAN, tak? Po prostu robi zamówienie, klika te zamówienia z półki, wysyłając zamówienie z takiego pistoletu połączonego właściwie ze skanerem, to jest skaner połączony z systemem. Chcę też powiedzieć, że część sklepów, to nie jest żadna tajemnica, amerykańskich do swoich hurtowni, że tak zwanych vendorów wysyła zamówienie faksem. To jest rzeczywistość. No, to jest Mamy niesamowite. 2023 rok, więc chcę, żebyśmy wiedzieli, że my jesteśmy bardzo nowocześni, Dokładnie. żebyśmy też nie mieli kompleksów amerykańskich. Tam faktycznie na pewno uznaję komunikację POS i komunikację z klientem jako fenomenalną, natomiast jeżeli już żyjesz i obserwujesz to jednak to wygląda inaczej. U nas Jest dużo uwstecznienia takiego jednak, nie? wiesz co, tak? Technologicznie, tak? Również system płac i obsługi ludzi, tam ludzie jednak pracują, żeby w ogóle przeżyć, bo to też inaczej funkcjonuje. Bardzo często w sklepach spotkamy osoby w wieku powyżej 70, 75+, stojące na promocjach, czyli które ci dają chipsy, ciasteczka, coś tam kroją. Dlaczego? Dlatego, że są to emeryci, ale oni muszą dorobić na ubezpieczenie. U nas emeryt jest w 100% osobą ubezpieczoną. Chyba, że coś się zmieniło w ciągu ostatniego nie, czasu, tak jest. ale na pewno tak jest. Tam emeryt nie jest osobą ubezpieczoną. To my jakby też nie wiemy, ja jakby tu nie chcę wartościować, ale chcę pokazać, że to jest zupełnie inny system, zupełnie inne priorytety są. Bardzo dużo osób pracuje dlatego, żeby mieć ubezpieczenie, tak? Ponieważ koszty leczenia są inne i to jakby inaczej warunkuje. Oczywiście za przeciętną pensję spokojnie się umeblujemy i kupimy pewne rzeczy spożywcze, ale już jest kłopot z ubezpieczeniem, bo to jest inne prawo. Weźmy pod uwagę, że w wielu stanach nie ma kodeksu pracy. To też weźmy sobie i powiedzmy też naszym widzom jasno, że nie ma czegoś takiego, że ktoś ma urlop. Nie ma urlopu w amerykańskich sklepach. Przynajmniej Jeden dzień może tam jakiś... jeżeli jeden dzień, ale to już jest dobra wola pracodawcy. Dokładnie. Dopiero teraz, od 1 stycznia 2024 roku, do stanu Illinois gubernator podpisał rozporządzenie, w którym po 12 miesiącach pracy będzie obowiązkowy urlop w postaci, uwaga, 40 godzin, czyli 5 dni takich wolnych i tak dalej. I to jest dopiero coś, co wchodzi od 1 stycznia przyszłego roku. Więc jeżeli Państwo to oglądacie i macie urlop, to bardzo dobrze. W Ameryce pracownicy nie mają. Mówię o prostych stanowiskach. Jeżeli on już jest, to jest wynikiem negocjacji benefitów z wynagrodzenia i jako stanowisko. Więc jakby żebyśmy też wiedzieli, jak ten amerykański dream wygląda, że nie właśnie. wszystko jest i to są ludzie bardzo ciężko spracowani, którzy na to, żeby mieć, dużo pracują. Kolejną rzeczą, dzisiaj wszyscy jeżdżą i odwiedzają, ale warto o tym wspomnieć, że ceny w sklepach spożywczych i wszystkich są cenami netto. Tak. To znaczy, że jeżeli Bez ja kupuję podatku. bez podatku ten obiad, o którym wspomniałem, za $5,99, to on będzie 6 z kawałkiem mnie kosztował, bo dochodzi podatek. Jeżeli na przykład mamy sprzedaż internetową i kupuję na przykład meble w stanie Illinois jako ciekawostkę z tej szwedzkiej sieci meblowej i szafka kosztuje $99, to ona w stanie Illinois będzie miała, żebym tylko nie przekłamał, około 10% podatków, a jeżeli pojadę 70 mil dalej na północ do Wisconsin, tam jest 2 czy 3%, więc po większą część mebli lepiej wybrać się do innego stanu, bo szafka dalej kosztuje $99 przykładowo, Ale podatek jest mniejszy. ale podatek jest dużo mniejszy i paliwo też ma mniejszy podatek, więc jakby żebyśmy wiedzieli, że często jak jesteśmy turystyczni po raz pierwszy, jak Państwo jedziecie gdzieś tam do Stanów, widzowie, to żeby wiedzieć, że to, co my widzimy w cenie, nie oznacza, dotyczy to wszystkich
wszystkiego jedzenia, dotyczy to ubrań, wszystkiego całościowego asortymentu. Wiesz co, zawsze się nad tym zastanawiałem, a czy ty wiesz, z czego to wynika, dlaczego nie pokazują już końcowej ceny, tak jak u nas, no idziesz do sklepu, widzisz, ile to kosztuje, tyle płacisz, nie? Czy wiesz, z czego to wynika? Bo... Wynika to z ich skomplikowalności jakby prawa, ale dlaczego ktoś to ustanowił, tego nie wiem. Największy kłopot mają sklepy internetowe, z którymi też tam pracowałem, to znaczy sklep, który na przykład sprzedaje jakieś produkty ze stanu Illinois, nakłada podatek ze stanu Illinois, ale musi zobaczyć, ile rzeczy wysłał do Indiany, czy przekroczył pewien limit księgowy i jaki ma podatek nałożyć. Więc w amerykańskich sklepach również netto, kupując kurtkę, zamawiając ją do domu, właśnie ze wspomnianego Amazona, mamy tylko i wyłącznie ceny netto. Pamiętajmy o tym, bo my w Polsce często robimy, no nie chcę powiedzieć, że z kalkulatorem, dzisiaj może z telefonem zakupy, to tutaj tak nie będzie i tak to nie funkcjonuje. To są tylko ceny, na które jest nakładane podatek i on jest bardzo różny. Jest żywnościowy, część produktów żywnościowych, na przykład w Illinois z powodu pandemii też były podatki obniżone lub w ogóle była zerowa stawka. Okej. A czy w branży takiej gastronomicznej, w której tak się mówi, że jest bardzo duża, gastronomicznej, gdzie jest bardzo duża konkurencja w Polsce, widzisz jeszcze miejsca, gdzie można się na tle konkurencji wybić, wyróżnić? Oczywiście tymi produktami i usługami, o których mówiłem, czyli garmażerka, gotowe obiady, do tego się trzeba przygotować, ale fajnie zrobione, personalizowania, ile możemy jeść pewnych produktów, które bierzemy na stacjach benzynowych szybko do ręki, tak? Nie ma w tym nic złego oczywiście, ale dajmy klientom szerszy wybór. Ja uważam, że mam, słuchajcie, niesamowite pole do popisu. Po pierwsze, to jest lepsze oznaczenie sklepów, czyli oznaczenie perfekcyjne promocji. Bardzo często, jak jestem na audytach w Polsce w sklepach, wchodzę, pytam się, a ma pan coś w promocji? No tak, mam. Ja mówię, a czemu to nie oznaczono? A, bo sprzedawca powie. A jak nie powie, albo go nie będzie, więc jakby mówiąc wprost, sklepy spożywcze mogą być bardzo dobrze sprzedawać w Polsce, jeżeli to oznaczymy. Dlatego też pomagając przedsiębiorcom, przygotowałem raport, który zawiera ponad 600 zdjęć, inspiracji z opisami, jak komunikować. Czy ktoś powie, że trzeba do tego agencję? Nie. Może sam w prostych programach graficznych sobie zaprojektować, wydrukować i przykleić na zwykłej drukarce kolorowej napisy, czyli te tak zwane plakietki, profesjonalnie by się powiedzieli posy, które ci wszystko oznaczą, wyjaśnią, zrozumieją. Klienci nie wiedzą czemu, czy coś jest dostępne 2 za 1, 3 za 2. I teraz dlaczego część sklepów, to było wcześniej takie pytanie, spróbuję tak klamrą spiąć, czemu te sklepy wcześniej czemu te sklepy na przykład gdzieś umierają i tak dalej. Dlatego, że nasz klient polski, chodząc po wielu sklepach sieciowych, już ma informację, że jest 2 za 1, 3 za 1, czy jest jego customer experience i on tego szuka. Jeżeli ja wchodzę do zwykłego sklepu spożywczego, nie wiem, pani Joli, pana Dziesia i widzę, że nie ma żadnej żółtej kartki z napisem promocja, to on dla mnie nie przedstawia korzyści. Ja nie mam powodu mentalnego, żeby tam wejść. Ktoś powie tak, no tacy jesteśmy, klienta interesuje korzyść. Jego interesują, co ja z tego będę miał, jaka ma to dla mnie korzyść i jak fajny jest ten sklep. Jeżeli sklep wizualnie nie przedstawia korzyści, to nie ma. O tym raporcie też bardzo często mówię i piszę, że kolory, które są promocyjne, to są żółto, czerwono, czarne i białe. Czyli żółte tło i czerwone litery. Ktoś powie, no dobrze, ale tak, kiedyś to ktoś prowadził, to jest w całej Europie, to jest w Stanach, w Ameryce Południowej tak samo. Czyli jeżeli ja zrobię napis, ja to robiliśmy kiedyś z jedną ze stacji informacyjnych, taki przykład, okleiłem sklepy w Jankach napisami na żółtym tle brak promocji i nie ma promocji. Ludzie wchodzili i pytali, panie, na co ta jest promocja? Dlatego, że nikt nie czyta, tylko już mamy przyzwyczajenie w mózgu. Żółte, czerwone promocje. I są sieci, na przykład spożywcze w Polsce, które piszą promocja na niebieskim tle białymi literami. To nie zwraca uwagi, dlatego że we wszystkich sklepach masz ten sposób. I ktoś powie, no tak, ale chcę być inny. Okej, bądź inny, tylko że świat cię nie zrozumie. Czyli masowy klient, do którego kierujesz, czyli to jest ten, mówię, design, przełożenie na Excel, do którego kierujesz swoje produkty, całe portfolio tego, co masz, to cię nikt z tego powodu w ogóle cię, słuchaj, nie zrozumie. Ale możesz mieć takie kolory, jakie sobie życzysz. Ja jestem, jak to oni mówią, ja jestem z tym okej, tak trochę wtrącając, żartując, a poważnie
Mamy to samo w sklepach odzieżowych, w sklepach meblowych, w kosmetycznych, czyli jeżeli ja nie zobaczę gdzieś, ktoś mi powie, no ale to co, jeżeli ja nie zobaczę żółto-czerwonej kartki z napisem promocja czy znaczkiem, to nie ma? Tak, nie ma. I klient rozumie prosto. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy po czasie pewnych ograniczeń, które wynikały z pandemii i mamy myślenie tunelowe. Co ono oznacza? To znaczy, że ja już nie będę rozwiązywał sudoku marketingowego działu marketingu, który to stworzył. Mój mózg mówi, stary, ja chcę przeżyć, muszę zadbać, żebyś miał cukier i proste rzeczy łapie. Wszystkich skomplikowalności to wie zarząd u góry. Na dole ludzie pewnych rzeczy nie kupują. I to jest trochę takie brutalne, ale tak to działa, żebyśmy mieli co do tego jasność. Ale tak sobie od razu pomyślałem i się uśmiecham do siebie, bo sobie myślę, jak sprytnie sobie stacja benzynowa, czy w ogóle korporacja Shell wymyśliła. Jest na żółtym tle i jest czerwony napis. I faktycznie to jest, zobacz, na dzień dobry od razu z daleka widzisz promocję. Czyli zachęca cię. Wszystko, co widzisz Dokładnie. ceny, jest na żółtym tle czerwone. Po prostu tak jak Ten powiedziałeś, kod to od jest razu... wprowadzony wszędzie. Mało tego, jest on i w całej Europie, i w całych Stanach Zjednoczonych funkcjonuje. Jest to po prostu wszędzie. Także co do tego tutaj to nie ma wątpliwości i to po prostu działa. To też trzeba o tym pamiętać, że Amerykanie, pokazuje to też w swoim raporcie, mają wprost napisane, my to może wiemy, ale to mięso możesz podgrzać w mikrofalówce, na patelni lub w piekarniku. U nas nie ma tak wielu oznaczeń, nie ma tak bardzo wielu, słuchajcie, dodatkowych komunikatów. Kup to, weź tamto. Albo na przykład tak zwanej ciepłej płyty, na której mogę sobie kupić ziemniaki, marchewkę, gotowe obiady. Wszystko jest oznaczone i opisane. Sztuka prezentacji mięsa mielonego, to jak wyjeżdżając wiele lat temu, to już myślałem, że jestem już taki mądry, nos wysoko, dajcie spokój. Pojechałem do Stanów, zresztą jak oni pokazują mięso mielone, to są, jakbym powiedział, jak lody układane w kuwetach, tak pięknie komponowane. U nas to jest zwalona masa produktu, tak to wygląda. Jak zobaczyłem, jak tam to jest sformowane, jaka jest sztuka podawania, to jest obłędne. Smaczne, po prostu To smaczne. jest smaczne, to jest pyszne, to jest zawsze na czarnym tle, steki są zawsze przekrojone, jest przekrojone, jest inna w ogóle kultura pokazywania tego mięsa. I sklep, którym byłem, który na mnie zrobił w centrum Chicago, w Downtown, w Śródmieściu, maksymalne wrażenie. Jest to sklep, w którym idziesz przez doświadczenie konsumenckie. Jak wchodzisz do sklepu, to wszystko jest pięknie pokazane. I co tam projektant, designer wymyślił? Mianowicie stworzył, że na przykład, jeżeli masz stoisko z oliwą, to nie to, że ona stoi w drewnianych skrzynkach, czyli jest jakby na tyle naturalności, to jest tam jakby taka fontanna, że słyszysz chlupot tej oliwy, absolutnie. Idziesz kupować rzeczy piekarnicze, to z tyłu je piekarze robią. Idziesz na Czujesz przykład na zapach. makaron i to jest ciekawe, w tym sklepie jest mniej więcej 50% miejsc do siedzenia i do konsumpcji i 50% jest regałów, czyli jest to sklep, w którym my możemy absolutnie jeść, tak? Czyli na przykład idę zjeść makaron, na przykład sufit mam w druszlakach i w takich starych wałkach, jak kiedyś były i ja ten makaron, on mi smakował, a obok przy stolikach stoją regały, ja mogę ten makaron kupić. I to jest zupełnie inne doświadczenie. Mogę na przykład pójść i poprosić świetnie zrobioną rybę i tą rybę mogę kupić za chwilę, wziąć butelkę wina i tą butelkę kupić, ale wypić lampkę wina, ponieważ tam jest jakby jakaś część niewielka alkoholu jest dozwolona. Mogę zjeść, napić się i doświadczać. Więc jest to totalnie coś innego. Jeżeli tam się sprzedaje piwo, to tam znowu jest mały browar zrobiony jako tło dla tego, czyli ja kupuję produkt wiarygodny. Oczywiście ceny są tam obłędne i marże obłędne, ale w ten sposób to wygląda. To powiedz jeszcze tylko coś o tym twoim raporcie, bo ja rozumiem, że taki raport można sobie kupić? Można kupić, on jest przeznaczony dla właścicieli, dla kadry zarządzających. Pokazuje proste rzeczy, które wybrałem z wielu tysięcy zdjęć, które posiadam i doświadczeń, po to, aby można było w bardzo prosty sposób zaimplementować, czyli wypożyczyć, zainspirować się tym, jak zastosować w swoim sklepie oznaczenie warzywniaka, oznaczenie lady mięsnej, korzyści, oznaczenie tego, że na przykład ciasto mam od swojej piekarni lokalnej, albo pani Jadzia, która ma na to zezwolenie, mi je przynosi, dostarcza i robi. Czyli raport pokazuje praktyczne sposoby komunikacji sklepu i tego, w jaki sposób on powinien wyglądać, żeby więcej sprzedało. Czyli tak naprawdę służy to lepszej jakości pokazania oferty. Bo jakbyście mnie zapytali, główna różnica między naszymi sklepami spożywczymi a amerykańskimi, to jest dla mnie w jakości opisowej, prostując na planszach, pokazywanie korzyści takiego produktu. Bo na przykład jeżeli mam wyspę z ziemniakami, to mam kilka rodzajów ziemniaków, mam napisane, do czego one są.
z czym je warto zestawić i tak dalej. Czyli ta komunikacja, czyli coś, co nie ma udziału jeszcze sprzedawcy. Czyli moją rolą jest pomóc przedsiębiorcy oznaczyć tak swój sklep spożywczy, żeby regały mówiły, komunikowały. Czy ktoś powie, że to jest upierdliwe? Tak, ale to warto Ale i do to tego działa. zachęcam. Tak, i to działa. Dlaczego? Dlatego, że ja to widzę. Ja mogę nie wiedzieć, że ten produkt jest taki czy taki. Tam jest to bardzo gdzieś tam ważne i sztuka komunikacji korzyści, benefitów z tych produktów jest bardzo fajna. Jeżeli mam produkty gotowe, to mam oznaczenie, to co Państwo teraz widzicie na ekranie, produktów do zjedzenia, ugotowania i do podgrzania, ale jest to napisane, żebym ja się nie musiał zastanawiać po co, bo klient nie jest od tego, aby rozwiązywać skomplikowane łamigłówki marketingowców, tylko po to, żeby w prosty sposób zobaczyć produkt, przyciągnąć uwagę, zatrzymać się, podjąć decyzję, wkładam go do koszyka. Czyli tak naprawdę produkt jest i dla firm, które chciały wejść na rynek i ułożyć sobie ten biznes od początku, żeby Dokładnie. sklep sprzedawał, a nie tylko ładnie wyglądał, tak to rozumiem, ale rozumiem, że również i dla większych sieci, i dla większych I tak sklepów. naprawdę dla agencji reklamowych, które też projektują komunikację i chciałyby, czy uważały, że jest im potrzebne uzupełnienie wiedzy z takiego rynku, który na pewno w komunikacji POS i oznaczenia sklepu jest na pewno bardziej zaawansowany niż polski rynek. A proponowały na przykład napisy na białym tle i to z jakichś powodów nie działało. Tak, i to nie działa i nie będzie działało, bo my myślimy folderkami, to znaczy ja mam odniesienie. Podam bardzo prosty przykład. Jesteśmy w mediach, widzimy znaną osobę i ona jest na czarno-białym zdjęciu. Co pomyślimy? Że coś jej się stało i Że zmarła. To jest taki kod, który został prawda. kiedyś wprowadzony, tak? I jakby ja nie mam, on jest okej, ale mi chodzi o kod, który kiedyś stacje czy media wprowadziły, obojętnie. I teraz tak, jeżeli jakokolwiek pokażę, może mi się wytworzyć jako odbiorcy telewizji, czy tudzież internetu, mediów społecznościowych, że ta znana osoba, coś się jej stało, bo tak jest pokazywane. Czyli nasz mózg zakodował kontekst. Nastąpiło sposób kodowania i ja to odbieram. I teraz tak samo jest z tym, tych niuansów jest znacznie więcej niż ten żółty i czerwony oczywiście, ale to mniej więcej, słuchajcie, tak samo działa. Czyli napis nie ma promocji w tych i tak ludzie kupią. Część sklepów, na przykład u nas w Polsce, pisze tylko promo. Już nie piszą promocji i bardzo dobrze, bo to wystarczy, bo następuje to skojarzenie, to wszystko. Słuchaj, a czy możesz w ogóle zdradzić, ile taki raport kosztuje, w jaki sposób można do niego dotrzeć, a chyba, że Gdzie to go jest można po prostu znaleźć? indywidualna... Znaleźć go można na stronie www.shopdoktor.pl i wszystkie informacje tam się znajdują. Znajdują. Jeżeli Podziękujemy. sieć czy firma ma życzenia, bardzo chętnie przyjeżdżam i jako autor jeszcze do tego raportu, do tego PDF-a opowiadam i tłumaczę, dodając jeszcze i wiele smaczków, ale i wiele dodatkowej merytorycznej wiedzy. Czyli pomagasz zrozumieć też Tak, raport. on jest razem ze szkoleniem jakby z mojej strony autora raportu. Okej, super. No to jest genialna informacja, bo na pewno wielu widzów i przedsiębiorców, którzy prowadzą sieci czy sklepy, nawet jakieś takie rodzinne, uważam, że mogłyby skorzystać z Twoich podpowiedzi, no bo doświadczenie masz proste, niesamowite. korzystajmy z tego. Wiele Dokładnie. drzwi zostało już jakby stworzonych, tak? To jest tak, jak kogoś bolą zęby, pójdzie do dentysty, tak? A nie pójdzie do architekta, tak? Niech każdy robi gdzieś tam swoje, korzystajmy, bo my też mamy takie poczucie, to tak a propos biznesów często rodzinnych, że sami wszystko dobrze zrobimy, tak? A sami robiąc, bardzo dużo mamy obciążeń emocjonalnych. Ja też wiem, że w Polsce, żeby zmieniać sklepy, to nie jest problem. Problem jest bardzo często w przekonaniu właściciela, żeby w to uwierzył. Dlatego, że już wiele przeżył, jest bardzo zmęczoną może mi się osobą. wydaje, że to jest zbyt proste. Ja myślę, że on też nie miał zwyczaju nigdy kupowania. Bardzo często wielu właścicieli, kiedy się po raz pierwszy spotykamy, oni na przykład nigdy nie kupowali usług szkoleniowych, doradczych, audytorskich i jest to problem, bo ile ktoś kupuje nowy samochód, to jest okej, mam doświadczenie, wiem, jak taki proces wygląda, ale jak mam kupić audyt, poradę eksperta, wiele z osób tego jeszcze nie robiło, bo nie było im to potrzebne. Potem jest ze strachu, jak nie wiedzą. Potem uważam, że jest to niepotrzebne i to jest tak naprawdę znowu dlatego, że nie znamy tego. Absolutnie. Więc ja często pomagam i tłumaczę, na czym praca ze mną jakby polega, że przyjeżdżam, że mówię, że nie rzucam regałami, że wszystko jest spokojnie, że jest oparte na wiedzy, że doradzę, że podpowiem. Bardzo często właściciele też są gdzieś zamknięci, to jest mentalny problem. Pamiętam taki jeden ze sklepów w Bydgoszczy, wchodzę do sklepu spożywczego, od razu widać, że w tym sklepie było wiele kradzieży. Towar jest pozamykany, spożywczy, zabunkrowany za szybami. Na kłódkę. Tak, ja mówię, nie można, ale nam ja rozumiem.
ale są malutkie sklepy i też będzie jakiś procent. Niestety, tego on się teraz nasila w związku z tym, co się dzieje jakby na rynku z inflacją, ale mentalnie właściciele sklepów, bo to jest inaczej w sieciach, inaczej w prywatnych, to jest strasznie istotne, żeby oni widzieli potrzeby zmiany, żeby dali sobie pomóc, a nie widzieli już ściany, bo często jest tak, że oni widzą tylko ścianę i mówią tak, a z drugiej strony powiem tak, zrobili fajny majątek, zrobili jakieś pieniądze w życiu na bazie tego, co wiedzieli. Zmieniły się czasy i teraz oni mówią tak, a to ja mam korzystać na przykład z eksperta, kiedy ja wszystko zrobiłem sam przez tyle lat, teraz się czasy zmieniły, ja ich na przykład nie rozumiem lub jest mi ciężko. Tak, to jest ten moment, w którym trzeba zmienić swoje postrzeganie tej rzeczywistości i to jest jakby dla mnie największy problem wśród właścicieli sklepów, żeby zechcieli się otworzyć i dali sobie trochę pomóc, bo to wszystkie rzeczy na poziomie tych napisów, tego co jest w raporcie, to jest poziom operacyjny. To jesteśmy w stanie zrobić tak, w takich budżetach, w różnych. Ale najważniejsze jest tak naprawdę to, żeby ktoś uwierzył, że może to zmienić, a może, tylko musi jakby zechcieć się otworzyć. I jakby sklepowe rewolucje nie polegają na sklepowych zmianach, tylko w przypadku polskich, tak jak powiedziałeś, mamy 30 lat, tak naprawdę te biznesy na tym, żeby ktoś zechciał popatrzeć, że mogą być różne okresy, ale są eksperci z różnych dziedzin, również z księgowych, z informatycznych, przecież tu działów, które wspomagają sprzedaż jest bardzo dużo. To absolutnie nie tylko małe umiejętności, ale bardzo wiele płaszczyzn jest, żeby zechcieli sobie pomóc, bo u nas pierwsze bogactwo to jest naprawdę pierwsze 30 lat. Kraje rozwinięte, Niemcy czy inne kraje, zobaczcie jak mają, czy w ogóle amerykańskie, jest sukcesja bogactwa, tam już mamy rodziny, które mają wielomilionowe biznesy, ale są przejmowane. U nas dopiero to teraz następuje, albo są sukcesorzy, albo ich nie ma. Więc jakby tu jest to. I to jest problem, że jest to pierwszy raz, kiedy to majątek czy bogactwo, i bardzo dobrze, kapitał został zrobiony. I jak ktoś to zrobił po raz pierwszy, to jak mu ktoś może doradzać? To jest bardzo częsty problem. I to jest ta zmiana, którą trzeba, bo kolejne pokolenie już funkcjonuje zupełnie inaczej. Ale lepiej skorzystać z porady eksperta niż męczyć się samym przez 2 lata i stracić 2 lata. Ja myślę, że to jest też tak czasami, że ktoś potrzebuje takiej podpowiedzi, słuchaj, dasz radę, na to jest rozwiązania, świat to jakby trzeba troszeczkę empirycznie udowodnić. Ten sklep był taki, można było go zmienić i to pójdzie, to będzie znakomite. Uwierz, to druga rzecz, bardzo często wielu z właścicieli potrzebuje wsparcia psychologicznego, czyli pomocy, że może stosować narzędzia, nie załamywać się, pisać cele, jak nie pisali, rozliczać i liczyć. Część właścicieli ma taką metodę, że ucieka od sumowania wyników, tak? Bo wie, że jest tam tak, że ja na to nie ma co patrzeć. Tam nie patrzeć, nie? Ale Lepiej nie wiedzieć. Tak, tylko że to, jak doskonale wszyscy wiemy, tego to nie zmieni się, tak? I jakby trzeba pomóc, są działania naprawcze, a jest wielu z nowych bardzo chętnych, którzy są otwarci, myślą, otwierają sklepy, nie załamują się w żaden sposób rynkiem, wręcz szukają niszy i są bardzo ciekawymi ludźmi. Ja przez 25 lat, robiąc to, co robię, miałem zaszczyt poznać wielu ciekawych osób, i z górnej półki, i z różnych, mówię o korporacjach i o prywatnych właścicieli, dzięki którym ja nauczyłem się różnego stylu zarządzania. To jest dla mnie wielka wartość i bardzo za to dziękuję, że mogłem spotkać takich właścicieli, którzy mieli różne podejście, przeróżne wykształcenie i pokazywali mi, że chcieli się ze mną podzielić, to jest to, czego ja się uczę w swojej pracy, podzielić się swoim doświadczeniem, jak oni szli, jak patrzyli na świat, bo nie każdy patrzy tak samo i to jest piękne i ja jestem zadowolony z tego, że mogę być czasami świadkiem ich doświadczeń, takich jak oni postrzegają swój biznes, bo jest to często imponujące na wiele rzeczy sam, w ten sam sposób, jak oni bym tego nie poprowadził, a oni mają bardzo genialne pomysły. Wiesz co, z naszego odcinka cieszę się z 2 rzeczy, bo na pewno po tych wszystkich radach część widzów skorzysta z twojej wiedzy. Mam nadzieję, że skorzysta z twojego raportu, do którego oczywiście zachęcamy, ale myślę, że zbudujesz może jeszcze piękniejsze sklepy nasze, nie tylko spożywcze. Myślę, że na pewno wskoczy na giełdach sprzedaż szarej farby i być może szarych regałów, o których powiedziałeś, a na pewno ciemnych barw, którymi będą malowali sklepy, czego życzę wszystkim. Chciałbym, żeby ten nasz rynek polski rozwijał się, bo dzięki temu wszyscy idziemy do przodu, więc mam nadzieję, że to w tym kierunku pójdzie. I chciałbym, żebyś może na koniec powiedział nam tak właśnie też od siebie, mając te wszystkie doświadczenia, jeżdżąc po świecie, z czego jesteś najbardziej dumny?
Pytasz mnie jako osoby, czy Jako osobę już. Jako osoby, czyli patrząc i z perspektywy twojego doświadczenia zawodowego, I całej ale tej też takiego ścieżki. życiowego, takiej ścieżki kariery. Ja dopiero się uczę tak naprawdę wielkiej pokory i Nie bądź patrzenia. skromny. Nie. Wiesz co, to jest naprawdę, doświadczasz tak, że w różnych momentach myślisz, że coś wiesz, przyjeżdżasz na rynek amerykański, jak staniesz specjalistą, idź się uczyć, tak? Więc jakby nauczyłem się tego bardzo dużo, jak ludzie ciężko pracują, właśnie ta branża spożywcza, z czego ja jestem bardzo dumny, z tego, że można poznawać najciekawszych ludzi na świecie. Ludzie mają te same potrzeby na całym świecie, one mogą być inaczej pogrupowane, inne mogą mieć zwyczaje zakupowe, na pewno przeżywają, odczuwają te same i emocje, które przeżywają, są bardzo istotne, dlatego że my też kupujemy pod wpływem emocji, tworzymy całe doświadczenie zakupowe i wszystko, co się wokół niego dzieje, tak? Sklepy mogą być najpiękniejsze, ale tworzą je ludzie. Dalej jest to ten czynnik ludzki. Mnie cieszy panią, która zna. Uwielbiam sprzedawców, którzy patrzą na mnie, którzy upewnią mnie, czy to ciasto jest dobre, bo nie miałem jakiś jabłecznik kupić, ale ja nie wiem, chcę, żeby żonie smakowało. Znaczy generalnie, że goście byli zadowoleni, wtedy i żona jest zadowolona, ale to wiecie, jak to, więc ja chcę, żeby on mnie upewnił, tak, to jest świetny wybór, ale chcę, żeby za tym szło, to jest też świetny produkt. Więc jestem za bardzo etycznym, uczciwym takim handlem i tym, żeby były dobre reguły, żebyśmy mogli gospodarczo się ścigać i żeby również przedsiębiorcy w Polsce, to jest moje takie marzenie, życzenie, misja, mieli równe szanse na to, aby funkcjonować i konkurować na pomysły marketingowe, na różnego rodzaju rzeczy, tak aby ich sklepy mogły przyciągać, bo tutaj jest całe pole rzeczy. My po prostu otwórzmy się, że świat też trochę inaczej wygląda, ale dzięki Bogu wszyscy podróżujemy i zmieniamy świat. Znaczy, chodzi o to, żeby były dobre reguły i dobre regały przy okazji. Dokładnie tak. Marku, serdecznie Ci dziękujemy, że znalazłeś czas, Dzięki bardzo. żeby do nas tutaj przyjść i podzielić się z widzami swoim doświadczeniem i wiedzą. Słuchajcie, nie musicie się znać na tym, jak ten sklep ma wyglądać. Wystarczy, że znajdziecie kontakt do Shop Doktora i tak naprawdę uleczy każdy regał, każdy sklep i spowoduje, że będzie się po prostu w nim sprzedawało. Zapraszamy do Marka. Dziękujemy Ci serdecznie jeszcze Dzięki raz. również. Wszystkiego Naszym dobrego. gościem był dr Marek Borowiński. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Dzięki, cześć.